hu, hu, ha, nasza zima zła. My się zimy nie boimy. Kilka dni temu śnieg zawieja we Wrocławiu, a ja dzisiaj pokazuję Wam naszą zimową pracę na tablicę, gdzie prezentujemy rodzinom to, co wykonujemy. Kula śnieżna. Kamniczki z tyłu wykonane metodą dekupażu z serwetki. Te kamieniczki z przodu różnej wielkości malowane były farbami akwarelowymi. Potem naniesionym pastą strukturalną trochę śniegu i śnieg jest na dole z waty. Całość wycięta, naklejona warstwowo kamieniczki na kamieniczki i na dole wata. Potem zrobiliśmy podstawę kuli śnieżnej, a na końcu całą kulę owinęliśmy celofanem i przykleiliśmy kilka półperełek, tak, żeby imitowało kulę śnieżną, która stoi pewnie w niektórych mieszkaniach. Zakupiłam sobie przepiękne materiały z nadrukowanymi, takimi jak kiedyś, makatkami. Obrzuciłam je i mam 3. Gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. Nie wiem, gdzie Wam to pokazać, ale potem może położę to na całości, na podłodze. Ta była już pięknie wyprasowana, ale jest używana i widzę, ktoś mi już tutaj wytarł ręce. A ona nie jest od tego. No, proszę Państwa. Kolejna z pieczywem. Oczywiście nie samym chlebem człowiek żyje. I jeszcze jedna. I znów motyw i hasło i przysłowie chlebowe, głodnemu chleb na myśli i piękny holenderski, niekoniecznie, bo u nas w Polsce też były wiatraki i były w nich młyny i tam młynarz meł zboże. I teraz pokażę Wam, jak leżą na podłodze wszystkie 3, żebyście zobaczyli je w całości. Tak wyglądają moje makatki, moje ściereczki. Nie są one z takiego grubego lnu, jak czasami mamy ściereczki do kuchni, ale są na pewno bawełniane lub lniane. Były jeszcze kilka innych wzorów, ale wzięłam tylko te 3 i stwierdziłam, że muszę je mieć i może już na nowe mieszkanie. Bardzo się cieszę. Oczywiście kucharki wracają na swoje miejsce, bo wiecie, gdzie kucharek 6, tam 12 cycków. No ale co prawda, to prawda, nie? No. Kolejna męska kartka. Powiem Wam tak, papiery, które użyłam, to są jakieś takie papiery. Nie wiem, czy to jest z tej firmy Docraft. Serio. Przejrzałam wszystko i nie znalazłam, z jakiej firmy one by były. Jak widzicie, czy nie widzicie, takie gazetowe, różne. Tu jest coś, a nie, no widzicie, tu jest tylko jakiś taki, 12 na 12 cedar paper i tu jest taki, może ja zrobię zbliżenie na ten symbol. Jeszcze, tu jest centralnie i powiedzcie mi, czy wy wiecie, co to za papierzyska, bo bladego pojęcia nie mam.
tu na dole jest jeszcze taki napis. O. I to jest wszystko. Nie wiem. No ale okej. Papiery jak papiery. Najważniejsze są wytwory rąk. Koperta, którą ozdobiłam właśnie tymi papierami, pozostałościami. Widzicie, takie rozrzucone gazety. I karteczka. Czarne tło. 2 panele podbite też czernią. Na to znalazłam jakieś stare tekturki i wykorzystałam je tutaj. Pomalowany glossy akcent, piwo, butelka z piwem, butelka z szampanem, z winem, napisy też z tej kolekcji i wydrukowany napis zdrowia, szczęścia, pomyślności, 60 na kartku, będzie się działo. Z tyłu, a tu jest, wzięłam ten papier taki, jakby to był, wiecie, te blachy. O, tutaj go widać. A potem ten gazetowy i czarny. Trochę zębatek od mojego tatulka. I tak wygląda karteczka. Do środka jeszcze przyjdą życzenia, ale jeszcze ich nie ma. I do tego koperta. Więc to jest kolejna męska kartka w moim wydaniu na płasko do koperty. Bez kwiatków. Bo tak jak już Wam napisałam na blogu, nie wiem dlaczego, ale ja nie lubię robić kartek męskich z kwiatkami. No może mi się jakaś tam zdarzyła. U Was uwielbiam oglądać, a sama no nie mogę się przekonać. Wolę taką płaską z jakimś humorystycznym akcentem. Dobra, to była karteczka męska. I kolejny prezent na urodziny dla koleżanki do pracy. Album na zdjęcia. Trochę inny niż zawsze u mnie, prawda? O taki o. Co my tam mamy ciekawego? No więc okładka z tapety. Ta tapeta jest w takie kwiaty wiśni, jabłoni, chyba jabłoni. Tutaj mamy element ozdobny metalowy na ćwiek. Metaliczna gumka do zamykania, która jest umieszczona tutaj pod tym kółkiem kaletniczym. Yy, 15, powiem Wam wymiary, więc okładka ma wysokość 15 cm, szerokość 11 i grzbiet ma 7 czy 8 chyba centymetrów. A w środku jest tak. O. Tu jest granatowy papier, granatowy, metaliczny i ten papier jest użyty na okładkę, na grzbiet tutaj i na wszystkie narożniki i jest wykonana tutaj też kieszonka z białego papieru, z tego, którego mamy maty, ponieważ jak widzicie jest to wszystko granatowo-białe. Tutaj będzie kartka z życzeniami i kasa składkowa. Narożniki,
które widzicie, wykonałam za pomocą tego wykrojnika. Kupiłam ostatnio i wykrawa coś takiego. Po złożeniu, to jest o tak o, po złożeniu i sklejeniu tutaj wychodzi nam taki, że z tyłu mamy trójkącik, a z wierzchu mamy do włożenia maty. Oprócz tego wykrojnika kupiłam sobie jeszcze, w zestawie były dwa inne i to są narożniki z Craft & You i je sobie tutaj położymy. To jest ten jeden, który mam i mam jeszcze takie dwa. Taki z przeszyciami i on kroi coś takiego, ale wiecie, trzeba by chyba tutaj cienką tylko warstwę wokół kleju, żeby można było coś włożyć. Raczej to jest do naklejania gdzieś ozdobnego. Ok, to jest ten drugi. I jeszcze jest jeden taki, taki z falbaneczką. I gdzieś go tu wykroiłam, mam. I już Wam pokażę. I on wygląda tak, o. Więc to jest też tak chyba do ozdobnego wklejenia. Ale mam jeszcze taki stary wykrojnik. O, wygląda tak. I od razu kroi 4 na 4 zdjęcia. Coś takiego. No i wtedy można sobie włożyć zdjęcie na przykład tak o. Albo jeśli chcemy, żeby było więcej widać narożnika, o tak o. I to są narożniki, ten wykrojnik, nie pamiętam gdzie ja go kupiłam i nie wiem jakiej firmy, bo wiecie, że ja nie muszę wiedzieć jaki, ale żeby było usztywnione, to sobie tutaj wszystkie włożyłam do jednego i napisałam narożniki. No więc wykonałam te w albumie. Wykonane są z tego wykrojnika Craft & You. No i mamy maty na zdjęcia i to są maty na zdjęcia 9×13 w pionie. I tutaj możemy sobie te zdjęcie tak wsunąć pod narożnik, w narożnik włożyć. O. Tak wygląda. I naprzemiennie w każdym. O, tutaj widać granatowy grzbiet. I teraz tak, jak ja to zrobiłam, to już widzicie. Wycięłam jedną kartkę A4 papieru. Jak to zrobić, żeby było widać? O tak, o może kartka A4 papieru i tu jest na 1/4 cala bigowanie i wklejane jest do grzbietu, tak? Inny bilebend. Więc mata i tutaj to jest to, całe to jest jedna kartka A4 ucięta do 14 cm wysokie, 10 cm szerokie. Robi to nam wtedy taką półcentymetrową rameczkę na zdjęcie. Oczywiście trochę miejsca tutaj na zrobienie i wklejenie narożników. Tył jest też tak zakończony. Cała okładka pracuje na białym płótnie. Jak widzicie, tu są tapeta, wykończenie i tutaj mamy wklejone płótno, które nam ładnie pracuje i nic nam się nie porwie. Więc tak wygląda kolejny albumik na prezent, bo taki prezent sobie koleżanka zażyczyła i idzie dla Oksany.